Dzień dobry, Marcin Jackowski. Jestem trenerem akredytowanym metodyki PRINCE2, metodyki MSP, metodyki P3O oraz MOP. Zajmuję się zarządzaniem projektami, programami, całym portfelem zmian oraz utrzymywaniem i wdrażaniem biur wsparcia na poziomie portfela, programu, projektu. W tym momencie, na tym warsztacie, w czasie tego nagrania, będziemy zajmować się kwestią planowania. Planowania w projekcie. Przyjrzymy się metodzie ścieżki krytycznej, przyjrzymy się zasadom tworzenia harmonogramów i później aktualizowania harmonogramu. To wykład uzupełniający dla zajęć, które są poświęcone właśnie zarządzaniu projektami. By zacząć mówić o zarządzaniu ścieżką krytyczną, trzeba sobie kilka rzeczy uzmysłowić. Po pierwsze, musimy mieć zdefiniowaną pracę do wykonania w projekcie. Można to zrobić różnymi metodami, na przykład metodą planowania produktowego, później planując odpowiednie czynności, przekładając te produkty na konkretne zadania. Można od razu skorzystać z innej techniki, tak zwanej struktury podziału prac, w skrócie WBS, to od angielskiej nazwy Work Breakdown Structure. Gdy mamy już podzielony zakres naszego projektu, wiemy, jakie konkretne zadania, jakie rezultaty mają zostać uzyskane, powinniśmy przejść do kolejnego kroku. Tym kolejnym krokiem będzie w tym momencie oszacowanie potrzebnych zasobów oraz czasu, który musimy przypisać do trwania poszczególnych zadań. Czyli w tym momencie nasze każde zadanie, które umownie przedstawmy jako pewien prostokąt, będzie oczywiście określone tym, co dokładnie ma być zrobione. Będzie znany czas, który jest niezbędny do wykonania tej pracy i będziemy znali zasoby. Tymi zasobami będą na przykład wykonawcy, konkretne zespoły, konkretni pracownicy przypisani do realizacji tych zasobów, tych konkretnych zadań, ale również tymi zasobami będą odpowiednio przypisane, odpowiednio dedykowane do tych zadań, na przykład urządzenia, na przykład pomieszczenia. Wszystko to, co jest potrzebne, wszystko to, co umożliwia realizację naszego projektu, zakresu naszego przedsięwzięcia. Gdy wykonaliśmy zdefiniowanie pracy, zdefiniowanie czasu i zasobów niezbędnych dla każdego zadania, teraz trzeba uświadomić sobie jeszcze jedną rzecz. Kolejność. I tu będziemy mówili o zadaniach, które są poprzednikami i o zadaniach, które będą następnikami. Czyli jesteśmy w tym momencie w stanie poukładać, które zadanie musi być wykonane jako pierwsze, które ma być wykonane jako drugie, które ma być wykonane jako trzecie zadanie. Za chwilę przeanalizujemy układanie tych zadań w odpowiedniej kolejności na konkretnym przykładzie. Gdy już mamy ustalone wszystkie zadania, znamy ich czasy wykonania, znamy ich kolejność, zbierzmy w jedną całość wszystkie założenia, jakie muszą być spełnione dla metody ścieżki krytycznej. Metoda ścieżki krytycznej, sama nazwa będzie nam już mówiła, że jakiś element musi być elementem krytycznym. Tym elementem w metodzie ścieżki krytycznej będzie czas. Tak, to względem czasu będziemy optymalizować, będziemy ustalać krytyczność przebiegu naszego projektu. I jakie są założenia przyjęte w tej metodzie? Jakie elementy przyświecały twórcom? A sama metoda wywodzi się oczywiście z badań amerykańskich, z badań operacyjnych prowadzonych przez Instytuty Amerykańskie. Dopiero później, jako kolejne zastosowanie tej metody, znalazła zastosowanie w project managemencie. Musimy znać sieć działań, czyli po prostu kolejność. Ta sieć działań musi być bez pętli. Czyli możemy powiedzieć, że zadanie pierwsze, po nim następuje zadanie drugie, trzecie, czwarte, z drugiego przechodzimy do siódmego, z siódmego do ósmego, później w dziewiątym obie ścieżki się nam będą łączyć. To nam zbuduje sieć,
ale nie mamy powtórzeń. Ten brak pętli pozwala na matematyczne wyliczenie później poszczególnych czasów, poszczególnych terminów rozpoczęć, zakończeń naszych zadań. Kolejne założenie. Mamy ustalone czasy i na razie nie przejmujemy się absolutnie zasobem, czyli nie mamy jakichkolwiek ograniczeń dla naszych zasobów. Jak historia pokazała, później po używaniu tej metody przez kilka dekad, ten brak ograniczeń dla zasobów stał się wadą tej metody. Natomiast pomimo tej wady jesteśmy w stanie wiele trafnych wniosków wysnuć, wiedząc o tym, jakie są poszczególne czasy, jakie są wyliczenia dla tej metody. Przyjrzyjmy się teraz pojedynczemu zadaniu. To zadanie będzie opisywane paroma parametrami. Będziemy podawali jakiś oczywiście identyfikator naszego zadania, wpisując numer bądź też literę, na przykład zadanie numer A. Musimy przypisać czas trwania tego zadania. Na przykład zadanie trwające 3 dni. I podajemy najwcześniejszy czas rozpoczęcia tego zadania. Wyobraźmy sobie, że to nie jest już pierwsze zadanie w naszej ścieżce, to jest któreś kolejne z zadań i z ustaleń dowiedzieliśmy się, że to zadanie może być najwcześniej rozpoczęte w 4. dniu naszego szkolenia. Najwcześniejsze rozpoczęcie zadania. Czyli w 4. dniu realizacji projektu będziemy w stanie rozpocząć zadanie A. To zadanie trwa 3 dni. Plus 3 dni mamy najwcześniejsze zakończenie zadania. No oczywiście w 7. dniu kończymy to zadanie. Dowiedzieliśmy się, kiedy najwcześniej można rozpocząć, zakończyć to zadanie. A teraz przyjrzyjmy się, kiedy najpóźniej można to zadanie zakończyć bądź też rozpocząć. Tu oczywiście informacje będziemy wyciągać z zadania następnego, które będzie następnikiem po tym zadaniu, które właśnie teraz realizujemy. Powiedzmy dla przykładu, że to zadanie najpóźniej może być zakończone w 10. dniu. W tym wypadku będziemy odejmować nasz czas trwania. Czyli odejmiemy sobie 3 dni, czyli najpóźniej to zadanie może zatem się rozpocząć w dniu 7. I należy jeszcze ustalić, jakim zapasem w związku z tym to zadanie będzie dysponować. Najpóźniejsze zakończenie, zapiszmy sobie, najpóźniejsze zakończenie minus najwcześniejsze zakończenie, to będzie właśnie nasz zapas czasu. Proste działanie i już widzimy, że to zadanie zyskuje 3 dni czasu. Czyli bez wpływu na dalsze parametry naszej ścieżki krytycznej, to konkretne zadanie może się rozpocząć tak na dobrą sprawę między 4. a 7. dniem. No i oczywiście konsekwentnie między 7. a 10. dniem zakończyć. By uchwycić te zależności, przeliczymy teraz, przeanalizujemy krótki, niezłożony przykład. Mamy sieć działań. Jakie elementy znamy? Mamy ponazywane zadania A, B, C, D, E, F, G. Znamy kolejność. Poprzednik, czyli wiemy, zadanie A jest zadaniem pierwszym, zatem nie ma żadnego poprzednika. Po zadaniu A rozpocznie się zadanie B, ale również wystartuje zadanie C, tylko w pewien szczególny sposób. To zadanie C będzie opóźnione o 3 dni. Stąd ta informacja plus 3 dni. No i konsekwentnie po zadaniu B wystartuje zadanie D, po CE, po zadaniu E wystartuje zadanie F, a zadanie G ma 2 poprzedniki, czyli w tym momencie będą nam się łączyć 2 ścieżki. Ale będą się łączyć w pewien szczególny sposób, ponieważ zadanie D będzie wymagało przyspieszenia 3-dniowego, a zadanie F po prostu ma być zadaniem ukończonym. Byśmy mogli w tym momencie mówić o zadaniu G.
I czy to wszystkie założenia? Nie. Jeszcze trzeba znać czas trwania poszczególnych zadań. Został on określony w dniach dla tych zadań. Teraz spróbujmy odzwierciedlić tą tabelkę, ten układ sieci z znanym czasem trwania poszczególnych zadań. Jeżeli będziemy chcieli narysować kolejność tych zadań, to zgodnie z ustaleniem następników, poprzedników mamy odpowiednio zadania od A do zadania G rozpisane. Teraz przyjrzyjmy się czasom trwania. Zadanie A będzie trwało 3 dni. Zadanie B to czas 7 dni. Zadanie D będzie trwało dni 9. Zadanie C jest zadaniem, które będzie w naszym przykładzie trwało 3 dni. Zadanie E potrwa 2 dni. Po zadaniu E będziemy mieli zadanie do zrealizowania, zadanie F. Ono również potrwa 3 dni i finalnym zadaniem zarówno po ukończeniu zadania D, jak i zadania F będzie zadanie G, które w naszym przykładzie trwa dni 5. To liczymy teraz ścieżkę krytyczną. Po kolei. Najpierw zajmiemy się najwcześniejszymi czasami rozpoczęcia. Proszę bardzo, najwcześniejszy czas rozpoczęcia i najwcześniejszy czas zakończenia. Dla każdego z tych zadań będziemy te terminy, te parametry ustalać. Zadanie A rozpoczynamy w zerowym punkcie czasu. Trwa 3 dni. Proszę bardzo, zakończy się w 3. dniu. Zadanie B rozpocznie się w momencie, gdy zadanie A będzie ukończone. Wpisujemy trójkę. Będzie trwać 7 dni, czyli w tym momencie mamy to zadanie do ukończenia w dniu 10. Możemy pociągnąć oczywiście tę sieć dalej, czyli zadanie D rozpocznie się odpowiednio w 10 dniu, będzie trwać dni 9, czyli automatycznie już wiemy, że zakończy się w dniu 19. I tą 19 chcielibyśmy już przepisać do zadania G, ale uwaga, dochodzi nam jeszcze druga sieć. Na razie poczekajmy z tą informacją. Jeszcze nie przepisujmy tego parametru. Z tabeli, którą mieliśmy wyznaczoną przed chwilą mieliśmy wyznaczoną na poprzednim arkuszu, wiadomo było, że zadanie C będzie się rozpoczynać po zadaniu A, ale jest wymagana dodatkowa zwłoka. Czyli możemy powiedzieć, że mamy tą relację zakończenie, rozpoczęcie, ale plus 3 dni. To może być na przykład jakiś wymagany przestój technologiczny. To czasami jest jakaś zależność wymuszona uprawomocnieniem się jakiejś decyzji, albo jakimś czasem na ustabilizowanie się jakiegoś procesu. Oczywiście wszystko zależy od tego, co było tą myślą przewodnią, tym meritum naszego zadania. To liczymy. Zadanie A zakończyło się w trójce, ale uwaga, musimy odczekać 3 dni, czyli najwcześniej zadanie C rozpoczniemy w dniu 6. To zadanie będzie trwało odpowiednio 3 dni, czyli zakończymy je w dniu 9. No tu nie mamy już żadnych opóźnień, czyli tą 9 po prostu przepisujemy. Zadanie E trwa 2 dni, czyli zakończy się w 11. Możemy przejść teraz do zadania F. To zadanie F będzie rozpoczęte w 11. Potrwa 3 dni, czyli zakończenie będziemy mieli odpowiednio w dniu 14. I teraz, no właśnie, którą wartość wybrać? Czy z zadania D mamy wartość 19, może napiszmy sobie tu jako naszych kandydatów, czy z zadania E mamy wartość 14. Tu uwaga, z poprzedniego arkusza pamiętamy jeszcze, że zadanie D było opóźnione minus 3. Czyli tak na dobrą sprawę ten minus w tym momencie, przepraszam, może nie tyle opóźnienie, ten minus będzie świadczył o tym, że zadanie G może się rozpocząć, tak prawdę mówiąc, nim zadanie D będzie ukończone o te 3 dni. Czyli już będziemy brali pod uwagę nie 19, a wartość w tym momencie, jeśli odejmiemy od 19, wartość 16.
I pytanie, które zadanie musi się zakończyć, by mogło się rozpocząć zadanie G? Tu mamy koniunkcję. I jeden, i drugi warunek musi być spełniony równocześnie. Czyli i musimy doczekać do 16 i do 14 dnia wygrywa wartość najwyższa. Czyli to zadanie się zakończy w dniu 16. Trwa 5 dni, czyli widzimy, że w 21 dniu będziemy w stanie powiedzieć, ok, nasz projekt w takim założeniu będzie trwał, gdy go liczymy w czasach najwcześniejszych, będzie trwał 21 tygodni. Gdy mamy policzoną ścieżkę w najwcześniejszych czasach, zajmijmy się teraz ustaleniem najpóźniejszych terminów, czyli będziemy liczyć najpóźniejsze terminy. I tu zaczynamy liczenie od końca. No, skoro najpóźniejsze, czyli kiedy najpóźniej może zakończyć się nasz projekt. Przyjmijmy, że nasz projekt może zakończyć się najpóźniej w dniu 21. Zadanie ma trwać 5 dni, czyli najpóźniej to zadanie G będzie się musiało rozpocząć w dniu 16. Tą 16 przepisujemy odpowiednio do zadania F i będziemy nią przepisywać również do zadania D, tylko uwaga, musimy uwzględnić ten parametr. To zadanie G zacznie się przed ukończeniem zadania D o 3 jednostki, czyli w tym momencie do 16 musimy dodać 3. Tak jak licząc najwcześniejsze czasy odjęliśmy. Czyli już mamy 19. 19 minus 9 da nam równo 10. Dziesiątkę oczywiście wpiszemy do zadania B. Odejmiemy od niej czas trwania 7, czyli zostanie nam 3. A co się dzieje z tą ścieżką z zadaniem F? Mamy 16. 16 minus 3 to nam da 13. Oczywiście 13 wpisujemy jako najpóźniejsze zakończenie dla zadania E. Odejmiemy 2, to nam będzie równo dawało 11. To 11 przepiszemy sobie do zadania C. Odejmiemy 3, to nam zostanie 8. I teraz stajemy znowu przed dylematem, a jaką wartość wpisać w tym polu? 8 pomniejszone o czas zwłoki 3, czyli w tym momencie byśmy mieli, napiszmy to w cudzysłowie, kandydata 5, czy z zadania B zadanie trzecie. A pytanie brzmi, kiedy najpóźniej może skończyć się zadanie A, by zadanie B rozpoczęło się bez opóźnień? Odpowiedź brzmi 3. Wybieramy wartość minimalną. A tu będziemy mieli pewien dodatkowy zapas czasu. Oczywiście 3 minus 3 daje nam 0. Po takim policzeniu, gdy wartość zakończenia ostatniego zadania i rozpoczęcia zadania pierwszego są wartościami jednakowymi, to znaczy, że udało nam się odpowiednio doprowadzić do ustalenia tej wartości, tych ścieżek, że błędów arytmetycznych nie mamy. Został nam jeszcze jeden bardzo ważny parametr. Parametr zapasu czasu. Czyli będziemy odpowiednio odejmować od najpóźniejszego najwcześniejsze. 21 minus 21 to jest 0. Dla zadania F od 16 odejmiemy 14, to mamy zapas 2. Podobny zapas będziemy mieli dla zadania E, dla zadania C. Dla zadania D mamy również 0, w B jest 0 i dla zadania A jest 0. I teraz o czym świadczy ta informacja, że dla jednych zadań mamy zapas, a dla innych zadań nie mamy tego zapasu? Otóż zadanie A, zaznaczmy je, zadanie B, zadanie D i zadanie G to są nasze zadania leżące na ścieżce krytycznej. Krytycznej ze względu na czas. Krytycznej to znaczy, że opóźnienie dla któregokolwiek z tych zadań automatycznie spowoduje przesunięcie całego projektu o wartość tego opóźnienia. A zadanie C, E, F może przesuwać się w obrębie posiadanego zapasu o 2 dni. To znaczy, że to zadanie może rozpocząć się, zadanie C, albo w 6, albo w 7, albo w 8, odpowiednio kończąc się w 9 do 11 dnia i tak samo kolejne zadanie E, zadanie F. Mając tą informację, które zadania są zadaniami krytycznymi, podkreślę A, B, D, G w naszym przykładzie,
jesteśmy w tym momencie w stanie ugryźć kwestię bilansowania tych zasobów. To znaczy, przyjęliśmy sobie, że nie mamy problemów, nie mamy ograniczeń z zasobami. Skoro tak, proszę bardzo, wiemy, że zadania A, B, D, G są krytyczne, to dobierzmy do nich takie zasoby, albo przydzielmy zasoby w pierwszej kolejności, by nie naruszać tej struktury kolejności czasu. A jeśli by w tym samym czasie miały wykonywać zadania, te same zasoby dla zadań C, E, G, F, to wiemy, że możemy te zadania odpowiednio opóźnić, po to, by uniknąć tej kolizji, jeżeli chodzi o konflikt, że w jednym czasie ten sam zespół będzie miał do wykonania dwie prace. Na podstawie tej informacji, ścieżki krytycznej, jesteśmy w stanie przygotować harmonogram, opracować harmonogram. Gdy mamy już policzoną ścieżkę krytyczną, czas przekształcić nią, czas stworzyć na jej podstawie harmonogram. W tym celu najlepiej narysujmy sobie oś czasu, odpowiednio ją wyskalujmy, tak żeby odpowiadało to poszczególnym dniom naszego projektu. Przypominam ścieżkę krytyczną, zadania mieliśmy podane w konkretnych dniach. Mamy moment 0 i kolejne dni odznaczone na tej osi. I teraz proszę bardzo, pierwsze zadanie. Zadanie A trwa 3 dni. No to rysujemy odpowiedni pasek dla tego zadania. Następna grupa zadań, które będą realizowane, to są zadania B i zadania D. Zadanie B będzie trwało od 3 do 10 dnia, czyli ponumerujmy dalej naszą oś. 6, 7, 8, 10 i proszę bardzo, jesteśmy w stanie dociągnąć to zadanie B. Oczywiście mamy relację, mamy zależność pomiędzy tymi dwoma zadaniami. Kolejne zadanie D rozpoczynamy również w 10 dniu i jedziemy z nim dalej do 19. (17, 18, 19) i to nam gdzieś wypadnie w tym miejscu. Zadanie D. Z zadaniem G na razie poczekajmy. Teraz czas na zadanie C. To zadanie będzie miało opóźnienie wynikające z, przypominam tą zwłokę, którą mieliśmy wpisaną z założeń, o 3 tygodnie, przepraszam, 3 dni, czyli zadanie nam rozpocznie się dokładnie w tym miejscu. Od 6 również do 9 tygodnia. To zadanie C. W dalszej części będziemy mieli zadanie E od 9 do 11. To zadanie E. I kolejne zadanie, które startuje po zadaniu E, to będzie nasze zadanie F, trwające do 14 dnia. Proszę bardzo, to zadanie F. I w tym momencie czas na uchwycenie zadania G będzie się zaczynać w 16 tygodniu, w 16 dniu i potrwa do 21. Czyli tu mamy zakończenie naszego projektu. Proszę bardzo, tu mamy 3 dni, cofnięcie, tu mieliśmy przyspieszenie, znaczy opóźnienie o 3 dni. I oczywiście z zadania E również przechodzimy do zadania G. I teraz widać, które zadania bezpośrednio zaczynają się, można powiedzieć, po sobie na styk. No tu oczywiście mamy tą sytuację cofnięcia o 3 dni. To jest nasza ścieżka krytyczna. Nadal widać tą zależność.
Natomiast zadania, które stanowią ciąg C, E, F, w sumie miały, jeżeli spojrzymy na sieć, gdzie mieliśmy ustaloną ścieżkę krytyczną, mają 2 dni zapasu, czyli możemy powiedzieć, że maksymalnie da się każde z tych zadań opóźnić właśnie o te 2 dni. Czyli nie od 6, a jeżeli spojrzymy od 8, proszę bardzo, rysujmy sobie teraz tą drugą wersję. Startuje nam zadanie od 8 do 11, czyli to jest gdzieś tu. Kolejne zadanie wystartuje nam od 11. Będzie trwał również 2 do 13. I kolejne zadanie wystartuje nam od 13 i potrwa w tym momencie do końca, już do, tak jak przepraszam, widzimy tu, do 16 dnia naszego projektu. Zadanie C, E, F. I to oczywiście w tym momencie, możemy powiedzieć, również wpływa nam bezpośrednio na połączenie z zadaniem G. Informacja o tym zapasie pozwala nam na elastyczniejsze zarządzanie zasobami właśnie dla tych 3 zadań. Na tym chciałbym zakończyć tą opowieść na temat metody ścieżki krytycznej, na temat harmonogramowania, tworzenia harmonogramów, wykresów Ganta. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę dobrze zaplanowanych projektów z jasno wytyczonymi ścieżkami. Dziękuję.